tym odcinku zobaczycie pierwszy przystanek Pucharu Świata MTB Slopestyle, który odbył się w Christchurch. Pakujemy się i ruszamy w drogę do Christchurch na zawody. 3 osoby, busik, będzie komfortowo. Czeka nas 6 godzin trasy, przejedziemy przez pół Wyspy Południowej, więc zwiedzimy jakieś fajne miejsca, jeziorka, coś się tam zapowiada ciekawego po drodze. No i zmieniamy lokację. Zanim jednak wyjechaliśmy w drogę, stwierdziliśmy, że uderzymy na siłkę. Cena za wejście na taką siłownię to jest $39, czyli około 80-90 zł, ale siłka jest mega do pasiania. Ile na bicka damy radę? 3 dychy? Dawaj Maxa, robimy Maxa. Maxa na bicka? 25 kg. Nie wiem, z tym to mogę się przejść jedynie. Spadł farmera. Od ilu kilo zaczyna się chłop? 120. A poniżej? Mini chłop. Wyglądasz jak na hoverboardzie. Jak tam sesyjka na siłowni? Łapa nabita? No i po siłowni ruszyliśmy w 6-godzinną trasę, niestety pogoda nie sprzyjała widokom. Oczekiwania. Rzeczywistość. Idealny teren pod elektryka. Pod Surona chyba. Dachowali? Umarł. Auto umarło. Nie odpali. Ja nie wiem. Wieczorem wczoraj dzwoniliśmy temu Fedkowi, żeby zgasił sobie światła w furze, ale on powiedział, że jest ok i bateria jest bardzo mocna, a jednak nie jest wystarczająco mocna. I fura nie odpaliła. Mówiliśmy to wczoraj, że nie odpali. No właśnie. Jesteśmy w drodze na pierwszy dzień treningów Crankworx Christchurch i zaraz spotkamy jeszcze jedną ważną osobę. Powiedz jakiś kawał. Nie jestem tym wujkiem z wesela. Co opowiada kawał? Ja zawsze tylko pamiętam jeden kawał, który jakby ostatni, który usłyszałem. A ostatni, który usłyszałem, był od Dawida W. Jak nazywa się japoński producent szyb? O, spalił! Ojej. Ale właśnie nawet i tak nie pamiętam jak się nazywa. No a żart brzmiał tak, jak się nazywa chiński sprzedawca okien? Toshiba. Jest! Witaj na nim. Co Tito? Tutaj proszę Państwa wioska olimpijska. Zawody o Puchar Prezydenta. No trochę czuliśmy się jak na dożynkach. Zaplecze zawodnicze tutaj. Zaplecze jest bardzo tutaj przyjazne. Trawy dużo, to też będzie mięciutko. Przepustka do jazdy. Najlepsze jest to, że przez przypadek do mojej paczki z naklejką wrzucono 2 naklejki, więc mogę jedną ofiarować mojemu koledze Dawidowi, który po prostu wtedy na legalu już sobie będzie na swoim Jeeberze jeebował na slopestylu ze mną i będzie super. Polska przejmuje ten kurs. Na razie tylko tak z zawinkla spojrzymy, bo tam jeszcze jakieś są bardzo duże problemy na niektórych przeszkodach, na tych ulewach tutaj jest nieciekawie, szkoda, że tego nie nagrałem. Kilka dni temu były tutaj mocne ulewy, jakieś podtopienia po wodzie i tak dalej. Welcome to another beautiful day in Ōtautahi, Christchurch. Przeszkody, które były świeżo zbudowane, się rozpłynęły i muszą je na nowo sklejać. No, mają tutaj trochę roboty, żeby to doprowadzić do porządku, a ja chyba pierwszy raz przed przyjechaniem na zawody obejrzałem relacje z poprzedniego roku, przez to, że tutaj mnie nie było rok temu. Obejrzałem relacje, żeby wiedzieć, gdzie jadę, co mnie czeka, czego się spodziewać, jak zachowują się rajderzy, jak sędziowie oceniają triki. Kurde, poczułem się jak prawdziwy sportowiec. Pedałowałem na trenażerze, oglądałem zawody sprzed roku
jestem gotowy bardziej niż zawsze. Ale trasa nie jest gotowa w tym roku na ciebie. Pogoda zmieniła drogowców. Najgorsze uczucie, klepiesz cały dzień, wybicie, sypiesz nowe. Wieczorem przychodzi deszcz i się rozpada. Tak, proszę Państwa, wygląda wybicie 3 dni przed zawodami. Dzisiaj sobie startujemy tutaj z hipa, z połowy trasy, no bo hip na razie nie działa, a stąd się można napędzić, więc można chociaż coś pojeździć. Dobrze to działa mimo tych deszczy. Przykryte było, więc całkiem spoko, fajnie. Marzenie mediowca. Jedno miejsce, wszystkie przeszkody z jednego miejsca można ograć. Tego jeszcze nie grali. Rzeczywiście tor dało się nagrywać z jednego miejsca, wszystkie przeszkody, tylko problemem było to, że był po prostu były jakieś płachty, opony, no i nie wyglądało to za dobrze. Zmieniona. Wszystkie oponki. Może nikt nie zauważy, że to trochę większy rower. Myślisz, że pójdzie na dżberze? Jak dzik w malinie. W sumie jakbym się wbił, to możemy nagrać włamanie. Na szarka jak najszybciej, no. Szarka takiego bany hopa. No. I z tego co widziałem, niektórzy lecą bardzo w lewo. O, hopki jak w tym, jak mały line w Andrychowie? Swinging into action like a bungee cord. Standing on the corner getting no applause. Pierwszy dzień treningów to przeważnie jest takie wczuwanie się w tor, więc Dawid wziął sobie to na spokojnie i małymi kroczkami leciał do przodu. Place of judgment. I'm just trying to live, dog. Put it on my head, cause it's not what it appeared, dog. Low key, cutting through the bushes so they never scope me. In the field where the lane is stuck. You got chain, you got cane, what's your name? What's up? Where the real dope dealers looking lame as fuck. But the real dope. Fajnie tutaj jest, bo to jest pierwszy event roku i hopy przez to, że nie są takie duże, to jak się tu przyjeżdża, to nie jest takie, że o nie, znowu takie 4-metrowe wybicie, trzeba skakać i zaraz umrę. Tylko tutaj na chillku sobie można pojeździć, rozgrzeć się. Nikt mnie nie ścigał. Hopki super. Zajawa. Jest fajnie. 9 na 10. Andrychów przygotował na tą trasę. No to jutro się zrobi coś więcej, w sobotę się zrobi jeszcze więcej i już będzie wszystko. W sobotę odpoczywamy. Żebym się wypocił. Cudowny trening, piękny, power hour. Ja jestem bardzo zadowolony. Orkiestra. Grać! Drugi dzień treningów zapowiadał się niestety bardzo wietrzny. Proszę Państwa, dzień drugi, słońce świeci. Już dzisiaj się fajnie pobawimy, na to się zapowiada. Dzisiaj dostaliśmy informację jaką? Dzisiaj się okazało, że jutro są kwalifikacje, więc trzeba się przygotować do kwalifikacji, żeby się zakwalifikować. Jakie ustawienie zawieszenia? 2 w prawo, 3 w lewo. 150 PSI nabite, blokada do końca i jeden z powrotem, jedno cyknięcie z powrotem. Biało coś. Jak już wiecie, wiatr nie jest naszym przyjacielem, więc przyjdziemy tu później, jak go nie będzie. Wstawanie rano też nie jest naszym przyjacielem. Na miejscu spotkaliśmy 3 polskich rowerzystów. Jeden z nich, Igor Krywult, startował w pump tracku w kategorii amator. O, jak ten tor? Kurde, strasznie strome są te łupy, takie rzeczy podbijają. Nie no, jak próbowałem manuala robić, a ten hamulec nie działa, to prawie tak, nie? Więcej BMX-a. A od kogo mówiłeś, że masz rower? To jest kupiłem go tutaj.
Serio? No kupiłem, bo chcę go sprzedać w Polsce, żeby odzyskać pieniądze za wyjazd. A za bagaż ile dopłacisz? Nie no, ta Tego różnica, nie wliczył w koszt. ta To różnica nie podręczny stary, to będzie podręczny. A wy jak już po sesji? Czy przed? A, bo trochę za późno przyszliśmy, zaczęło wiać po południu jeszcze. Będzie. No i wbiliśmy po południu z bojowym nastawieniem. Szybki course preview. Na początku mamy dropa, banda w lewo i hopa lekko w lewo. Od razu przechodzimy do hipa w prawo. Po bandzie już jadąc na step downa. Dość duży step down i kolejna banda. Duża hopa na środku toru. Prosto do Sharkfina i lecimy na ostatnią hopę jeszcze przez przelotówkę. No i ostatnia hopa i cyk, mamy to. Też miałem problem z tą pierwszą hopą, bo też trochę zawiewało, a tam jak chcę tej lipy kręcić, to tak z wiatrem lepiej, żeby go nie było. No ale siadło. 2 łipki weszły, więc będzie dobre na kwalifikacje, a potem w finałach dołożę jeszcze jednego i spoko, myślę. Teraz czas na coś fajnego. To, co właśnie zrobiłem, to był cash roll tail whip. Trik, który mogliście już wiele razy widzieć w moim wykonaniu, ale było to zrobione na step downie. Nikt tego jeszcze na step downie nie robił, więc był to triczek zrobiony pierwszy raz na świecie. Ciągle mnie łupie ta 1/4. Wygląda dobrze. Wczoraj po treningach trochę tu dolało. Wygląda jakby dobrze nawodniło tor i będzie gity, nie fajnie. Słoneczko wstaje, mózg się budzi. Pizziocito. Byłby dum. Idzie wycieczka szkolna. Kawa jest dla kogo? No jak? Chłopie, to nie telewizja. Na tym wyjeździe mamy takie motto, że to nie jest telewizja. No bo to nie jest telewizja. Kurde, no wichra wichrem, tak jak zapowiadali. No, na kwalifikacjach wiało w chuj. No to typowo jak na Crankworksie, więc czekamy. Czekam, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak to dzisiaj mówię, byle do drzemki. Po przejazdach kilkunastu zawodników zaczęło jeszcze bardziej wiec. No wykreowaliśmy taki plan, właśnie go wymyśliłem, że w sumie top 5 z rankingu takiego ogólnego mogło być prekwalifikowanych do finału. Wydaje mi się, że byłyby same plusy, 0 minusów, gdybyśmy wprowadzili w tym momencie tą zasadę. Tak, tutaj regulamin jest dość elastyczny, można go naciągać, rozciągać. Więc tak jak organizatorzy powiedzieli, że uzgadniali z nami nowe zasady, jakby, które teraz się wydarzyły. Chodzi o nowy format zawodów, który mamy jeszcze do zrobienia bez trika po przejazdach. Tak samo my możemy powiedzieć, że uzgadnialiśmy z organizatorami, że właśnie tak ma być. Gdzie masz daszek, chłopie? Bez daszki. Karabiny nabite. Zaraz w to wjeżdża i rozjeżdża. To jest tych dwóch niegrzecznych na WF-ie, co nie chcieli ćwiczyć. No ale w końcu po długim oczekiwaniu ruszyłem. Dawaj, Dawid! Drzemka. Zawody. To zwycięzca. Transit Sport Carbon. Jadę sobie pojeździć.
chyba umiem. Teraz na środku zrobię sobie Fronio Barną. Fajne warunki. W pierwszym przejeździe wszystko poszło tak jak zaplanowałem. Dawaj, Dawid! Trochę grałem bezpiecznie, żeby nie przesadzić, żeby sobie nie utrudnić za bardzo i nie przesadzić, więc pierwszy przejazd zakończony powodzeniem. Fajnie mnie sędziowie ocenili. David's run was 92, the score to beat in the second, 90.66. Lucas Hoover. Skończyłem na trzecim miejscu po pierwszym przejeździe, więc w drugim przejeździe chciałem coś dołożyć. No i dołożyłem właśnie tego cash roll tail whipa ze step downa. Reszta przejazdu była mniej więcej taka sama, wszystko gładko poszło i chyba za bardzo się zluzowałem po prostu i na ostatniej hopie nie dokręciłem twister no handa. No i później mieliśmy do zrobienia bez tricka, więc po prostu powtórzyłem cash roll tail whipa. Jednak no, nie wystarczyło to, żeby przeskoczyć Erika Fetko, który był na pierwszym miejscu z kilkoma punktami więcej. No, finalnie skończyłem na drugim miejscu. Także dobre rozpoczęcie sezonu. 763, Nikolai Robiak, Marcin Reno, and Eric Fetko! Po zawodach poszliśmy jeszcze na Jump Jam, czyli taki bardziej freeride'owy jamik na dużych hopach w lesie. Może być fajne, tylko trzeba hamować i nie mogę tego wyczuć. Bo oni tutaj jeżdżą na tych krowach po 2 bary w oponach i cisną. Man behind the camera. I man 2. Jump Jam freeride'owy. Dawid leci z tym. Dobrze! No i oglądaliśmy, jak Dawid Czekaj sobie radzi ze swoimi świetnymi kombosami i bardzo dobrze się bawiliśmy. Fajny początek sezonu, lekki głód i chęci na więcej w Rotorua. Także fajnie, lecimy z kolejnymi przygodami nowozelandzkimi. Po całych zawodach i lekkiej celebracji spakowaliśmy się i wybraliśmy się w drogę z powrotem do Queenstown. Po drodze zahaczając o kilka naprawdę ładnych miejsc, przetestowaliśmy też dobre jedzonko. Zatrzymaliśmy się na trasie do już znanego nam lokalu na steka od szczęśliwej krówki zhodowanej na trawie, jedzącą tylko trawę, więc ja też będę jadł trawę i do tego stek. Ostatnio jak się zatrzymaliśmy w tym samym miejscu, to ja z Dawidem wzięliśmy żeberka, Nie wiem co nas podkusiło. a Dawid W wziął steka i wygrał tym, więc przyjechaliśmy się odkuć. Przez kilka dni zazdrościliśmy mu tej decyzji. Ojojoj. Ja wziąłem takie medium well, bo ja nie lubię właśnie jak ta krew i to jest takie miękkie. No, mięsko jest dzidzia. $38 nowozelandzkich to niespełna 87 zł. Talerze wyczyściliśmy, było wszystko pyszne. Fundamenty zabierasz? Bez fundamentów to nie ma! Tym razem pogoda nie zawiodła, widoczki były niesamowite.
Pamiętajcie o subskrypcjach, taktycznych komentarzach, żeby podbijać ten kanał jak najwyżej, żebyśmy tworzyli dla Was jak najlepsze materiały. Dzięki, do zobaczenia.